Pokój dobro. Pokój dobro. Dziękujemy Wam za nadsyłane pytania. Oczywiście jak zwykle. Lawinę pytań. Tak, ale to ja jeszcze przypomnę, bo to ciągle widzę omyka. Nie przesyłajcie nam pytań na Facebooka czy w komentarzach na YouTubie. Tylko przesyłajcie na ten adres, który jest na końcu programu, bo po prostu prosimy Was o to. Tak jest dla nas dużo wygodniej i też jeżeli chcecie, abyśmy te pytania odpowiedzieli, to proszę przesyłajcie je na adres, który widnieje na końcu programu. I dzisiaj powiemy sobie o partykułach. Nasze pytanie związane jest z pewną wątpliwością ministranta, który zobaczył, że na patenie są jeszcze partykuły Pana Jezusa, partykuły, czy takie małe drobne... No właśnie, proszę Ojca. Co to są partykuły? No co to są? No co to są partykuły? To są takie drobne. Znaczy, rzeczywiście jest to bardzo ważny temat dotyczący Najświętszej Eucharystii, dotyczący Najświętszego Sakramentu, albowiem zgodnie z naszą wiarą, zgodnie z tym, czego naucza Kościół, każda, nawet najmniejsza cząsteczka odłączona od konsekrowanej hostii jest tak samo ważna, o tak możemy powiedzieć, jak cała hostia. Jest nie tyle samo Pana Jezusa, co w całej hostii. Czyli w każdą, nawet najmniejszą cząsteczką odłamaną od hostii jest prawdziwie, rzeczywiście substancjalny, jak naucza Kościół, obecny Jezus Chrystus. Tak. I te małe cząsteczki właśnie nazywamy partykułami. Takie, o. No i właśnie, aby uchronić przed takim sponiewieraniem, profanacją. Tak może jest. Profanacja jest czymś świadomym, prawda, celowym, a bardziej chyba jakieś zaniedbanie. Tak, no po to właśnie jest patena, kiedy podczas Komunii Świętej ministrant, lektor trzymają tutaj pod naszą buzią, czy też właśnie dlatego kapłan potem ręce obmywa, po komunikowaniu wyciera w specjalny ręczniczek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że przy tabernakulum też stoi takie małe naczynko z wodą i kapłan jak skończy komunikowanie, to właśnie tam palce zanurza, żeby te partykuły zostały w wodzie, bo jak się rozpuści, jak straci właśnie tą materię, przestanie być chlebem, to przestaje być też ciałem Pana Jezusa. No i ta wątpliwość polegała na tym, że ministrant zobaczył, że są partykuły na patenie. Kapłan już to było po mszy świętej i teraz, no co dalej, on wziął te partykuły, wyczyścił, spożył, no i potem poszedł do spowiedzi, miał wątpliwości w ogóle, czy to grzech, czy nie grzech, co w takich sytuacjach robić, to taka trochę branżowa może działka dla ministrantów. No, wiecie, bądź co bądź, zwyczajnym szafarzem jest jednak diakon, kapłan. Nadzwyczajnym, no jak to sama nazwa mówi, są nadzwyczajni szafarze, którzy dotykają ciała Pana Jezusa i właściwie nikt poza nimi oprócz specjalnego pozwolenia jednorazowego, którego można udzielić nawet osobie świeckiej do pomocy przy rozdawaniu Komunii Świętej w sytuacjach nadzwyczajnych, duszpasterskich, czyli na przykład jest jeden ksiądz na parafii i nagle okazało się, że na pasterkę przyszło tyle ludzi, że komunikowanie trwałoby bardzo długo. Bardzo długo, nie? To jednorazowo może też kapłan udzielić takiego pozwolenia, zresztą jest nawet taki tekst w mszale. Tak, tego błogosławieństwa w mszale. No ale ministrant, mimo oczywiście jak najszczerszych chęci tego ministranta i takiej i dobrej intencji, no nie jest osobą upoważnioną do dotykania Najświętszego Ciała Pana Jezusa, a już tym bardziej, żeby potem zbierać. Także to, że tam poszedłeś do spowiedzi i gdzieś sumienie Ci to wyrzuca, no sam fakt, że gdzieś sumienie w tej materii się odzywa, to dobrze. To pokazuje też taki Twój kult eucharystyczny, że jednak wiesz, że to jest coś więcej niż tylko, jak niektórzy mówią brzydko, opłatek. No. Natomiast co zrobić, kiedy te partykuły zostają, bo czasami ja też byłem ministrantem, się było. I dobrze wiem, że czasami w różny sposób kapłani są, może też widzicie na mszach świętych, w różny sposób te pateny czyszczą, czasami bardzo niechlujnie, czasami w ogóle nawet nie spojrzą, czy coś zostało, czy nie zostało. Czasami nawet nie dojrzą, bo to nie chodzi też o jakąś złą wolę, prawda? Ale nie wiem, od czego to wynika, bo ja rozumiem, że mogą nie dojrzeć, ale sami zobaczycie, że czasami się... Ja uważam, jest pośpiech, czasami niestety. W każdym razie zdarzyć się może, że taki ministrant otrzyma od kapłana patenę z powrotem i zauważy, że coś jest. Co powinien zrobić? Wrócić do kapłana. Tak jest. Jeżeli jeszcze nie jest, to jest przed puryfikacją, czyli przed oczyszczeniem kielicha i pateny, no to sprawa jasna.
Jeżeli jest to po mszy świętej, podejdź do zakrystii, powiedz, że tam zostały partykuły. No jeżeli cię nawet raz pójdzie, nie wiem, tam ksiądz, potem zdarzyłoby to się jeszcze raz, ktoś będzie, nie wiem, narzekał, że musi iść, że znowu czegoś się czepiasz, do bólu. Tak, tu chodzi o kult Najświętszego Sakramentu i tak. Tutaj trzeba najwyższą troskę. Jeżeli widzisz, że są partykuły, to jak najbardziej, natomiast tylko proszę to dobrze zobaczyć, bo czasami bywa tak, że na patenie, jeżeli ktoś czyści puryfikaterzem z bawełny, jest to... Niteczki takie niteczki zostają, też są białe, żeby się nie okazało, że tam jest troszeczkę niteczki, a nie? Dlatego też tutaj takiej roztropności należy, ale zwracaj się do kapłana, jak jesteś ministrantem i chodź za nim, powiedz, że jest patena niedokładnie wyczyszczona. Tym bardziej zobaczycie, a jeżeli widzisz, że jacyś młodsi ministranci też niedbale trzymają patenę, to jest w ogóle apel do ministrantów, żeby przypadkiem nie trzymać tej pateny odwrotnie, no. Bo czasami tak jest, że ministrant trzyma patenę, tak, a potem nagle przechylają albo... Tak. No. To trzeba mieć na uwadze, że to nie... Pytanie, po co ta patena w ogóle jest? I zdarza się, że mały brzdąc, on idzie i nagle jak już przestanie trzymać nad buzią, to zanim odda kapłanowi z powrotem, to on patenę tak przewróci i właściwie... No. Istnieje prawdopodobieństwo, że te partykuły spadną na ziemię. Tak, także tutaj jest potrzebna najwyższa czujność, bo chodzi o sprawy najwyższej wagi i najświętsze. I proszę, jeżeli widzisz, że są partykuły, to chodź za tym księdzem ile trzeba, aż będą czyste i będziesz miał spokój. I sumienia. Gdy mówimy o partykułach, myślę, że warto jedną rzecz jeszcze poruszyć. Rzecz, o której zapominają niektórzy przystępujący do Komunii Świętej, przyjmując Pana Jezusa na dłoń. No. Mają obowiązek również sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały partykuły, bo jak to sobie wyobrazić, że kapłan przecież nawet jeżeli małe cząstki pozostają po komunikowaniu, bo niektóre hostie są kruchłe bardzo i cząsteczki zostają na paluszkach, a co dopiero na całej dłoni. I co? I teraz jeżeli taka partykuła została na dłoni, to ktoś wraca do ławki, wyciera dłonie nie wiem, w ławkę. Ta sama śpiewka. Prawda? A więc ma obowiązek. Każdy, kto przyjmuje Komunię Świętą na rękę, ma również obowiązek sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały partykuły. Jeżeli tak, no to należy je spożyć. Dokładnie tak. Nie wolno pozwolić na to, żeby na dłoni pozostały. Zresztą to w instrukcjach różnych dotyczących liturgii te komentarze znajdziecie i jest to jednoznacznie powiedziane. Nawet jest taka instrukcja, że nie należy udzielać Komunii Świętej na rękę, jeżeli hostia jest zbyt krucha. Ze względu właśnie na te partykuły, które mogłyby pozostać na dłoni, mogłyby się przykleić, mogłyby gdzieś upaść. A więc zobaczcie, jak Kościół dba o jak największy kult, jak największą cześć do Najświętszego Sakramentu. Nawet do tych małych, najmniejszych partykuł. Tak jest. To tyle na ten temat. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia podczas następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Pokój dobro. Pokój dobro.